Witajcie kochani, witam Was serdecznie w sobotę. Dzisiaj jest sobota, wybieramy się na Flomark, zobaczymy co fajnego znajdziemy. Także zapraszam Was serdecznie na Flomark ze mną. Tu zobaczcie jakie piękne te wazy mosiężne. Arzberg. Już się pojawiają, widzę, świąteczne rzeczy. W sklepach używanych już dawno, a na Flomarkach widzę tak dopiero teraz. O, tu mam piękną lampkę Tiffany. Jakieś stare części do samochodów. Cóż tu napisane jest? Nichtstun muss man auch können, czyli nic nie robić trzeba też umieć, to prawda. Bo niektórzy mają takie małe ADHD, w sensie non stop muszą coś robić. No też coś takiego mam. Trochę wygląda jak stare Homonto, ale to jest kawałek drewna, ale w takim kształcie. Ładny ten zegar. I tutaj jest kupfa. Kupfa po niemiecku, zawsze zapominam, jak się nazywa po polsku. Skleroza. Tu mamy ładny obraz, czekajcie, ja sobie go wyciągnę. Z baletnicą, piękne. Co to jest? Nie wiem co to jest, czy to jest akwarela? Chyba nie. No to może powinno być tak. O. To chyba powinno być tak. Ładny. Bawaria. Besser auf dem Tisch. Tu taki fajny regał. Taki wysoki.
Z Rossmana. Dzbanuszek. A ten jest chyba z Ikei, z tego co kojarzę. To. O, tutaj mamy zielony fajans. Rzadko widuję. Bardzo rzadko wręcz. Oczy są już dość mocno sprane. Już to jest Bawaria. Arzberg Bawaria. Bardzo sprane. Ten ładny. Taki delikatny. Tu jeszcze coś zauważyłam, taką piękną. Ja już ją chyba widziałam. Karolina. Karolina, no. Bardzo ładna. O, jaka porządna, gruba. Kaheku. Nie znam. Der kostet 6 Euro. 6 Euro kostet der. O, zobaczcie, jakie szklanki. Cóż tu jest napisane? Genuine szwajcarskie. Dobrze pamiętam? Nie wszystkie mają nalepkę. A tu jest napisane... Jezu. Nie, niemieckie. Witaj sind die Gläser. Witaj sind die Gläser. 10 euro sztuka. Und der hier? Die kostet 12 Stück. Mhm. Dankeschön. Das kostet 20. O, tu mamy kale chyba, ale niekoniecznie, bo też inne były. Motyw słomkowy. Też były sygnowane różnie, więc może być Winterling, może być Kala. Także trzeba patrzeć. O, tu mamy fajną świnkę. Świnka? Świnka. A tu jakiś taki, nie wiem, słonik. Słonik chyba. A to co? To coś urwało. Części tylko. I proszę bardzo. Sówka mała. Kleine? 15. Oder sagen wir 10. Bevor der Ale fajna, gruba porcelana, fajna. 10 und 15, zusammen 20. Yes, yes. To chyba na szampana do schładzania. Tak mi się wydaje. Pojemniczka szukam na takie kawałki od kawy. Boże, sobie gadam kawałki od kawy. O, popatrzcie, Thomas. Nie kawałki od kawy, tylko od... Mam kawę maszynę na padsy i szukam, żeby coś mi jakiś pojemnik, gdzie wrzucam te padsy zużyte, tak nie od razu do kosza. Zobaczcie, jakie piękne różyczki. Ciekawe po ile. Wiecie, że jak kwiaty to taki trochę krótkie. No ale do małego dzbanuszka idzie włożyć. Już się pojawiają te. Jak one się nazywają? Tu są już takie wyższe. Boże, zapomniałam.
Ale na pewno mi powiecie. Pewnie sobie jeszcze przypomnę z czasem. I tu mamy coś pięknego. Cóż to jest? Melca Orlow, chyba jakoś tak. Ciekawe, do czego to służy. Na kwiatki może być. O, takie właśnie małe, jak dopiero co miałam w ręce. Rosenthal, tak myślałam, że to Rosenthal. Trochę krzeseł też, zobaczcie. Każda inna. Nawet hokar jest. A te krzesła mi się podobają. O, te tutaj. Widzicie? Tu. Są fajne. Stoję cały czas w miejscu, bo tak mam wrażenie, że pan, który koło mnie stoi, chce coś chyba zaiwanić. Poczekam, aż odejdzie lepiej. Do świdania. Tu mamy jeszcze fajną szafkę. Więc chyba pana wystraszyłam i pan sobie poszedł, ale bo święcie jestem przekonana. Otwierał już torbę, bo tu nie było obok sprzedawcy i po prostu przygotowywał sobie pustą torbę, żeby powkładać. No chamstwo normalnie. Ewidentnie. I to chyba ten sam pan, co? Nie, jest gut, ich will die raus. Alles gut. To chyba ten sam pan, co zeszłym razem go przyłapałam. Patrzcie, co tu wyczaiłam. Czy nie są to pieski? Nie mają sygnatury. Staffordshire, takie są pieski angielskie. Wie ja sind die Hunde? Entschuldigung. Also pro Stück 5, beide zusammen 8 €. Mhm. No nie ma tu żadnej sygnatury kompletnie. Więc raczej nie są to te. Zaraz sobie je sprawdzę. Więc sprawdziłam sobie w internecie. Wiecie, one często stoją na oknach, na parapetach, ale szukam takich typowo angielskich z sygnaturą. Te nie są z sygnaturą i te są tylko w stylu tych oryginalnych, ale fajne. Pani chce za nie 8 €, więc niedużo, ale szukam oryginalnych jakby. Danke. Tu mi coś się podoba. Piękny jest ten dzbanek. Ciekawe, co to jest w ogóle. Cukierniczka taka dziwna. Heinrich Bavaria. Takie duże. Duże. Coś tu jeszcze jest fajnego?
Świecznik, nie? Duży. No to ciekawa lampka jest. Zobaczcie, jaka ładna. To jest taki kinkiet. Piękny. Piękny. Zobaczcie, jaki zbiór jajek. Ale zbiór. To jest metalowe z taką podstawką. To też jest ładne, ale nie ma nic, sygnatury żadnej. Co tu jeszcze mamy? Mamy takie wielkie, zobaczcie. Też jest podstawka i to jest Limoges, ale wielkie. A to tutaj pewnie też Limoges, to duże. Tu też Limoges, ale to mi się bardzo podoba. To jest chyba najładniejsze i to też jest Limoges. Bardzo ładne. Uda mi się otworzyć. Boję się, że mi spadnie. Większość Limoges. Bist du nächste Woche da in der Stadt? Wo warst du letzte Woche? Ich war da, wo warst du denn? Zobaczcie, jaki tutaj kiermasz już świąteczny i są nawet takie fajne domki. Jest to coś, nie wiem, czy to jest coś markowego, ale nie ma sygnatury. Ale to jest ciekawe. Ciekawe, co to jest. Zobaczcie. Taka duża roślinka ususzona. Ciekawe, z czego to. Nie mam pojęcia. O, i są, widzicie? Są też Huchenreuter, te dzwoneczki. Po 4 euro sztuka. Też mamy piękne lampki. Takie lampki mam w domu. Prawie takie same, może ciut jaśniejsze. One tak, wiecie, jak zaświeci światło, albo jak jest światło w pokoju, to tak świecą. Raz jaśniej, raz ciemniej. Ten też ładny wazonik. O, te już chyba kiedyś widziałam, piękne. Z takim motywem leśnym. Śliczna. Cukiernica. Chyba cukiernica, na kostki cukru chyba raczej. A tu mamy ładny zestaw, zobaczcie. Piękny. Jest to Zeltmann-Weiden, trochę podobny do fajansu zielonego, ale nie jest fajansem. Ale stareńka. Ale piękna, nie? Taka ze skórki. Chyba. No, na pewno nawet. Tu jakieś śmieszne te siedzonka. Tak trochę mi się kojarzy z chińskim stylem. Was kostet das Bild hier?
Witajcie kochani, witam Was na zestawieniu. Następnym z kolei ciekawe, ile tych zestawień już było. Myślę, że trochę, oj trochę, w sumie nawet nie patrzyłam, ile tych filmów już wyszło, ale na pewno dużo. Cieszę się, że tutaj dalej ze mną jesteście, bo to jest naprawdę bardzo dla mnie miłe i motywujące, że chcecie dalej mnie oglądać, moje spacerki po pchlich targach i to, co znajduję, jakieś perełki i piękne rzeczy, no bo jednak trafiają od czasu do czasu, czasem takie zwykłe, domowe, które też potrzebujemy, a czasem takie właśnie, które cieszą nasze oko i lądują w witrynach. Cieszę się też, że się dzielicie ze mną, co wyście wyszukali, czasem w prywatnych mailach, czasem tak, dokładnie, w prywatnych mailach piszecie mi albo na Messengerze, co dokładnie kupiliście, co wynaleźliście, co Wam trafiło do domku nowego. Cieszę się, bo to bardzo motywuje do dalszego nagrywania i do robienia dalej tych filmów, także super, bardzo Wam dziękuję. Co znalazło się, słuchajcie, u nas w domu? Zobaczcie, za mną są piękne hortensje. Byłam dzisiaj rano nawet z Wojtkiem, byłam na takim małym targu koło domu. Nic tam kompletnie nie było, on jest zawsze taki byle jaki, jakoś tak, ale hortensje, słuchajcie, za 5 euro cały piękny bukiet. Także może ja go Wam z bliska pokażę, bo normalnie to tutaj się kupuje, że tak powiem, jednego kwiata za 5 euro prawie, a tutaj cała wiązanka za 5 euro, także super sprawa, chociaż tyle z tego flomarku było, że tak powiem, fajnie. Co kupiłam? Kupiłam 3 rzeczy, jedną bardzo malutką i 2 takie trochę większe. Pierwszą rzeczą jest, moi drodzy, piękny młynek do kawy i to taki działający jakby, zobaczcie jaki duży, o taki piękny. Według mnie ma piękny kolor drewna. Ja w ogóle szukam takich rzeczy z takiego drewna, bo wiecie, każde drewno jest inne, każde ma inny kolor, ma inny połysk, jest inaczej obrobione, wiecie, inaczej rzeźbione. Zależy co to jest oczywiście, jak jakaś półka albo jakiś mebel, różnie wygląda. Ten jest mniej więcej z lat 30. Sprawdzałam go, jest naprawdę, zobaczcie, on cały czas działa i dlatego też go wzięłam, bo można normalnie do niego kawę nasypać i ktoś normalnie w nim kawę mielił. Także fajnie, że jest w takim idealnym stanie i w środku jest ten pojemniczek, do którego się wsypuje kawę, jest ceramiczny bądź porcelanowy, bo to widać. A tu na dole jest, nawet ktoś sobie wyłożył to taką, widzicie, takim sreberkiem, żeby to nie wsypywało się bezpośrednio do tego pojemniczka, tylko na to sreberko. No, używany był prawdopodobnie do ostatniego momentu, więc bardzo fajny. Słuchajcie, za 5, myślę, że jest bardzo ładny. Zobaczcie, jakie on ma piękne to drewno. Strasznie mi się to drewno podoba i myślę, że takie właśnie drewno będzie poszukiwane przeze mnie i będę szukać, żeby kupić w tego typu drewnie gdzieś jakieś meble kiedyś do naszego domku w Polsce, albo jakieś, wiecie, garderoba mi się marzy tego typu, albo jakieś, nie wiem, może jakaś komoda, no trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo nie do końca nie wiem, co gdzie będzie stało, bo te pokoje dalej są w naszych głowach i nie wiemy, co gdzie będzie, chociaż wiemy, że będziemy robić przybudówkę tak zwaną, bo to jest dla nas jakby bardzo dużo rozwiązująca rzecz, czy tam, no załóżmy, że to jest rzecz. Po prostu ta przybudówka, czyli jak weranda, jak to jeszcze się nazywa w Polsce? Weranda, co jeszcze? Przybudówka, weranda? W sumie nie wiem, ale możecie mi napisać, jak to się jeszcze nazywa w Polsce. Taki dodatkowy, malutki budynek, a wiem, wiatrołap, prawda? Wiatrołap, przepraszam. I taki wiatrołap chcemy sobie dobudować, bo coś mi się tu włączyło, bo dużo to rzeczy załatwi, dlatego że sami wiecie, w tym domku naszym jest wejście bardzo małe, w tym wejściu jest od razu 3 pary drzwi i pewnie tak zostaną te 3 pary drzwi, a gdzie jakąś szafę, gdzie jakieś garderoba, gdzie jakieś miejsce do ściągnięcia butów, wiecie, takie miejsce jest potrzebne, więc tak sobie myśleliśmy, że zrobimy sobie taką właśnie przybudówkę czy werandę,
I to będzie super sprawa, bo tam będzie można powiesić jakąś garderobę, postawić jakąś szafę na jakieś ciuchy i taką właśnie szafę na ciuchy bądź garderobę mam ochotę właśnie w takim kolorze mieć z takiego drewna, bo mi się takie drewno strasznie podoba. Ono jest tak strasznie zadbane. Normalnie wydaje mi się, że przez lata to ono się kompletnie nie zmieni i zawsze będzie idealne. Strasznie mi się podoba taki kolor drzewa. Nie wiem, dajcie znać, jak Wam się taki kolor drzewa podoba. Bo każdy ma inny gust jednak, nie? Ale obojętnie. Dobra, co jeszcze kupiłam? Za ten młynek dałam 5 euro, więc nawet się nie targowałam, bo to jest super cena. Drugą rzeczą jest taki mały pojemniczek. Nie wygląda to jak cukiernica, ale myślę, że nie jest cukiernicą. Bardziej jest to taka mniejsza bomboniera, bo tu nie ma żadnego miejsca na łyżeczkę. Widzicie? Nie ma żadnego miejsca na łyżeczkę, nie ma żadnego wcięcia, żeby można było łyżeczkę położyć. W sumie to jest ok, to jest od Thomas Bavaria, Thomas Rosenthal. W sumie jest ok, że nie ma wycięcia na łyżeczkę, bo ja to nie kupiłam dla siebie jako cukierniczkę, bo my w zasadzie cukru nie używamy. W związku z tym ja to użyłam po to, może Wam zaraz pokażę, po co ja to użyłam, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, no, żeby to tak pokazać, nie? I ostatnią rzeczą, słuchajcie, jest taka piękna broszka, oczywiście do ubrania, do założenia, do jakiegoś eleganckiego ubrania, już Wam pokazuję, zobaczcie, jak ona jest piękna. Taka piękna broszka, nie wiem z czego, myślę, że nie jest to są pewnie jakieś sztuczne kamienie. Z tyłu wygląda tak. O, pewnie jakaś stara. Słuchajcie, żadnej tutaj puncy nie ma, żadnego nadruku, wycisku, żeby to było srebrne albo coś, nie. Natomiast no, po prostu jest śliczna, można sobie ją wpiąć, jak się ma czarną sukienkę, to nawet tutaj, albo gdzieś z boczku. No trudno powiedzieć w tej chwili, bo nie mam takiego outfitu odpowiedniego do tego, ale albo nawet właśnie ma szal, tak założony naokoło, to można ten szal właśnie tak z boku zapiąć tą broszką. Myślę, że słuchajcie, za 2 euro. Ona do mnie się świeciła z drugiego stanowiska, dosłownie. Także myślę, że fajny zakup za 2 euro to naprawdę nie są pieniądze, a człowiek się cieszy, jak takie, szczególnie kobiety, jak takie, wiecie, my jak sroki, czasem takie rzeczy wyszukujemy i gdzieś tam na stoisku stoi tonę rzeczy, a my tą jedną rzecz zauważymy, bo tak jest, prawda? Było parę rzeczy fajnych, w ogóle mam piękną jesień już. Widzieliście na koniec filmu, jak te nasze drzewa się tutaj pozmieniały i mają wszelkie kolory i w ogóle no cudownie to wygląda, ja bardzo lubię jesień. Co mi się bardzo podobało na Flomarku, były też piękne kryształy, piękne szklanki, piękne te lampki do wina, ale nie były za bardzo w dobrych cenach, więc, a zresztą ja już mam, ale pokazuję Wam, bo warto je pokazać, bo to piękne rzeczy, nie? Zresztą Wy lubicie oglądać różne fajne rzeczy na Flomarkach, więc no. Pokażę Wam jeszcze tylko, co mam zamiar zrobić z tym pojemniczkiem. I tak, moi drodzy, ten pojemniczek to tutaj służy mi w tym moim rogu, bo to jest taka mój ekspres do kawy. Ja w nim piję w tym albo w tym drugim, bo mam jeszcze jeden taki zamienny, w których mam na padsy tą kawę. Natomiast w tym są kapsułki, sobie tak zamieniam od czasu do czasu, bo ta kawa to jest taka, wiecie, bezkofeinowa, więc ona smakuje w sumie zawsze tak samo. Tutaj ta kawa z Nespresso, one mają bardzo różne smaki, więc ja jestem takim bardzo mocnym kawoszem, więc lubię sobie od czasu do czasu pozmieniać, żeby mieć po prostu coś innego, coś nowego, nie? A pomyślałam sobie właśnie, że fajnie by było w tym moim rogu, że tak powiem, sobie to na chwilę zmienić i sobie postawić to tutaj, bo to też tu fajnie wygląda. Ja tutaj wrzucam, że tak powiem, te zużyte padsy do tego, żeby było blisko. Jak już mam pełne, to wyrzucam do kosza i tutaj właśnie też takie, myślę, że to bardzo ładnie tu będzie wyglądać. Tu mam obok właśnie te padsy inne. W szafce mam u góry te kapsułki, a tu mamy, moi drodzy, to, co mój mąż chciał dzisiaj. Trochę mi to zajęło, powiem, czasu. Wiecie co, te ciasta, które są napisane, mają napisane tytuł, robimy je w 5 minut, to ja Wam zdradzę tajemnicę, ich się nie robi w 5 minut, także tak to wygląda, ale to jest, słuchajcie, one jest jeszcze ciepłe, więc jeszcze nie robiłam polewy. Z jabłkami, słuchajcie, z cynamonem i z orzechami. Tutaj będzie jeszcze
taka polewa z mascarpone na wierzchu i myślę, że będzie pyszne. Nie wiem, jak będzie smakować, bo to jest pierwszy raz to ciasto robię, ale na pewno będzie pyszne. Takie, moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać oczywiście, co Wam wpadło w oko i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!